Cześć siemano, dzisiaj na testy mam nowość od Xiaomi, a dokładnie ich nowy flagowy smartfon Xiaomi 15. Co prawda jest to wersja chińska, bo wersji europejskiej na razie jeszcze nie ma. Nie wiadomo w sumie kiedy będzie premiera. Xiaomi w tym roku chciało być jednym z pierwszych smartfonów z najnowszym Snapdragonem. No i wystrzelili. Premiera była niedawno. Ja zamówiłem go prosto z Chin, z Trading Shenzhen, ale o tym później. Na razie sprawdźmy, co mamy w zestawie, co mamy w pudełku. Smartfon przyszedł dobrze zabezpieczony, nie miałem tutaj z nim żadnych problemów. Wszystko jest fajnie zapakowane w folii i szedł w sumie on do mnie jakieś 5-6 dni. W zestawie dostajemy przejściówkę z chińskiego złącza na europejskie, więc ładowarka powinna być w zestawie. A same pudełko jest w sumie klasyczne dla Xiaomi. Tutaj na start powinna być papierologia i etui. Zaraz zobaczymy, jak to się wszystko prezentuje. Tutaj mamy kluczyk do taski SIM i przechodząc dalej jest papierologia w języku krzaczastym. No i mamy samo silikonowe etui. Etui jest czarne, takie szare, tutaj z logo Xiaomi i też od razu ukazuje nam, jak będzie się prezentowała wyspa z aparatami. Do samego urządzenia przejdziemy za chwilkę. Sprawdźmy jeszcze, co tutaj jest poza tym. Mamy w zestawie ładowarkę 90W i tutaj właśnie do tego jest potrzebna ta przejściówka. W ten sposób mamy już ładowarkę na złącze europejskie i tutaj jest jeszcze kabelek USB-C, duże USB-A na USB-C do ładowania, który obsługuje te szybkie prędkości. No i dobra, myślę, że z pudełka to by było tyle. Teraz przejdźmy sobie do samego urządzenia i to, co jest najprzyjemniejsze, najfajniejsze, czyli rozrywanie i ściąganie folii. Ja wybrałem sobie smartfon w wersji fioletowej i powiem Wam, że w sumie na renderach wydawał się on bardziej właśnie fioletowy. Z tego co pamiętam, poprzednik był śliski, a tutaj miłe zaskoczenie, bo smartfon jest matowy. Ramki też są matowe. No i front mamy teraz na płasko, nie ma tutaj już zaobleń, tak jak to było w niektórych wersjach poprzednich w Xiaomi. Nie wiem w sumie jak jest w wersji Pro, ale z tego co wiem, to ogólnie wersja Pro i tak nie będzie u nas dostępna, tak jak to było w roku ubiegłym, więc no, dlatego też zdecydowałem się na 15 tą zwykłą. Zobaczmy sobie od razu też, jak ten smartfon prezentuje się w etui, no bo ta wyspa trochę odstaje. Etui w sumie ją tylko chroni, za bardzo one nie minimalizuje nam tego odstawania. Tutaj też na boku jest dioda doświetlająca. Tu są 3 aparaty po 50 megapikseli od Leica. No ale dobra, teraz chyba czas na uruchomienie samego urządzenia. Niech smartfon nam się włącza, a my przejdźmy jeszcze przez całą budowę. Jeżeli chodzi o prawą stronę, mamy tu przycisk blokady oraz przyciski głośności. Góra, z tego co widzę, jest pusta, więc nie ma tu ani mikrofonu. Mikrofon pewnie jest tutaj ukryty. No i nie ma też diody podczerwieni, czym zawsze charakteryzowało się Xiaomi. Strona lewa jest pusta, a na dole mamy slot SIM. Zaraz tutaj sprawdzimy od razu, czy mamy tylko 2 karty, czy też jest możliwość rozbudowy kartą pamięci. Jest tutaj SIM 1, SIM 2, więc no, jest to slot Dual SIM, jest on dodatkowo uszczelniony. Tutaj też jest kolejny mikrofon, złącze USB-C do ładowania oraz główny głośnik, bo ten drugi powinien być też tutaj w tym wcięciu. No i już mamy uruchomiony smartfon. On jest wstępnie skonfigurowany przez Trading Shenzhen. Jeżeli chodzi ogólnie o jego budowę, o pierwsze wrażenie, powiem Wam, że no, jest w sumie bliżej do iPhone'a. Jeszcze z iPhone'em sobie porównamy, bo mam akurat 16, więc wydaje mi się, że porównanie tych dwóch smartfonów będzie jak najbardziej adekwatne. Ale właśnie jak pamiętam
14, to 14 była śliska, co nie do końca mi się podobało i raczej wolałem te urządzenie pakować w etui, a tutaj naprawdę one fajnie leży i właśnie to, że jest matowe, moim zdaniem to jest zdecydowanie na plus. Tutaj ramki są symetryczne, mamy jedynie delikatne wcięcie na kamerkę do selfie w górnej części. Jest to kamerka 32 megapikselowa. Tutaj, tak jak mówiłem, mamy 3x50, tu mamy 32. No i teraz odpalimy smartfon. Tutaj Trading Shenzhen od razu wgrywa nam sklep Play, więc z tym nie ma problemów. Jeszcze co do odblokowywania tego urządzenia i wgrywania Xiaomi EU czy Xiaomi Global, nie wiem jak to będzie wyglądało. Wiem, że teraz są jakieś tam problemy, ale myślę, że niedługo się to wyjaśni i pewnie do pełnej recenzji postaram się odblokować to urządzenie. Przejdźmy sobie jeszcze tutaj na szybko do ustawień. Informacje o urządzeniu. Mamy tu Xiaomi HyperOS w wersji 2.0.8. Na razie jeszcze nie łączyłem go z Wi-Fi, więc nie wiem, czy są aktywizacje. Zabieram się dopiero za jego testy. Są to pierwsze wrażenia, więc tutaj za dużo jeszcze o nim sobie nie pogadamy. Jeżeli chodzi o procesor, no to mamy tutaj tego nowego Snapdragona 8 Elite, czyli to nowe nazewnictwo. Zobaczymy, jak on się będzie sprawdzał. No i ja wybrałem sobie tą wymaksowaną wersję, czyli mam 16 GB pamięci RAM. Tutaj mam informację, że mamy jeszcze 6 GB pamięci wirtualnej i do tego mam 1 TB pamięci nadane, więc raczej pamięci wbudowanej tutaj nie powinno mi zabraknąć. Myślę, że na razie, jeżeli chodzi o pierwsze wrażenia, to za dużo tutaj o systemie, o działaniu nie będę się rozwijał, no bo muszę po prostu ten smartfon sprawdzić. Jeżeli chodzi o baterię, ma ona pojemność 5400 mAh, więc w połączeniu z tym nowym Snapdragonem powinna działać bardzo dobrze. Już przynajmniej wiemy, że wcześniejsze flagowce radziły sobie nieźle, no bo SOT na poziomie 5, 6 czy nawet 7 godzin, jak więcej korzystamy z Wi-Fi, był osiągalny. Tutaj powinno być lepiej, ale to oczywiście sprawdzimy. Teraz jeszcze na koniec pokażę Wam kilka fotek, które no, zrobię tak na szybko, żeby pokazać Wam po prostu możliwości tych aparatów, które tutaj mamy. Ja raczej idę w te opcje naturalne i to sobie ustawię standardowo na start. Tutaj jeżeli chodzi o aparat, o system, to wydaje mi się, że dużych zmian nie ma, chociaż pewnie będzie tu sporo opcji AI. To oczywiście będzie wszystko rozwinięte w pełnej recenzji. No a teraz możecie zobaczyć sobie, jak wyglądają zdjęcia zrobione za pomocą Xiaomi 15. Tak prezentuje się wideo nagrane kamerką do selfie. Mam teraz najdalej wysuniętą rękę jak tylko mogę. Możemy tutaj nagrywać w 4K, w 30 lub 60 klatkach na sekundę. Tak samo Full HD. Nie ma tutaj 8K w trybie do selfie, ale wydaje mi się, że nie jest to też potrzebne. A jeśli chodzi o oczko główne, no to możemy tutaj nagrywać w 4K, w 24, 30 lub 60 klatkach na sekundę. I jak jesteśmy na 30 klatkach, tak jak nagrywam teraz, no to możemy przyłączyć się na szeroki kąt. Możemy robić zbliżenie. Zbliżenie jest tutaj maksymalnie wtedy do 15 razy, a jak przyłączymy się na 4K i 60 klatek, to wtedy nie możemy przyłączać się na szeroki kąt, tylko mamy oczko główne, no i wtedy zbliżenie też jest słabsze, no bo jest tylko z tego obiektywu głównego. Ale jeszcze jeśli chodzi o foto i wideo, no to posprawdzamy więcej w pełnym teście.
No i na razie to wszystko o tym smartfonie. Ja zabieram się za jego testy, postaram się niedługo przygotować pełną recenzję na główny kanał Arek Margo, więc zachęcam do śledzenia, subskrybowania. No i tak jak mówiłem, ja ten smartfon mam z Trading Shenzhen, więc jeżeli jesteście zainteresowani zakupem, to link i kupon umieszczam w opisie pod filmem. Zachęcam do sprawdzenia. Aktualnie ta najsłabsza wersja 15 wychodzi u nich jakieś 3100 zł z wysyłką. No i wysyłka jest z Chin, ale ona przychodzi tutaj już bez dodatkowych opłat, więc o to nie ma strachu i jest to szybka wysyłka, bo tam w przeciągu 5, 6, 7 dni paczka będzie u Was. Więc tak jak mówię, jeżeli są jakieś pytania, śmiało piszcie je w komentarzach. Jak na razie pierwsze wrażenia są pozytywne. Fajnie, że jest on matowy. Wygląd dużo się nie zmienił. Jest to tak jakby podobna bryła, ale teraz moim zdaniem właśnie ten mat tutaj robi dużą różnicę, dużą robotę. Ramki też są trochę bardziej takie zachodzące na front. Z tego co pamiętam, w tamtym roku ramka była węższa, a plecki zachodziły bardziej na tył, więc no akurat ten wariant, ta wersja podoba mi się bardziej. Ja już zabieram się za testy, więc do zobaczenia już niedługo. Cześć!